Witam widzów i słuchaczy mojego kanału historycznego. Dziś wracamy do średniowiecza. Rok pański 1345. Królestwo Polski stoi w ogniu napięć, ambicji sąsiadów i starych pretensji do ziemi. Pośród tych burz dziejów znajduje się jedno wydarzenie, które pokazało, że Kraków, stolica, symbol i bastion, nie podda się łatwo. To historia oblężenia Krakowa przez Jana Luksemburskiego. Dzisiaj przeniesiemy się na te 8 dni od 12 do 19 lipca 1345 roku. Czas walk, kłopotów i zwycięstw, co zmienił na mapie Polski i Czech. Lipiec. Słońce pali niemiłosiernie nad polami Małopolski. Zboża stoją złociste, gotowe do żniw, a tymczasem horyzont zaczyna czerwienić się od łunów pożarów. To nie ogień zboża, nie przypadkowy pożar chaty. To ogień wojny. Na południu od Krakowa wioski klasztorne płoną jedna po drugiej. Spalono miechów, rabowane są pola, bydło przepędzane, chłopi uciekają w panice do lasów. To nie bandy rabusiów, to zorganizowana armia. Armia Jana Luksemburskiego, króla Czech. Jan, choć już ślepy, miał ambicje wielkie jak cesarze. Nazywali go królem cudzym, bo gromadził tytuły, do których rościł prawa. Do Polski, do Węgier, do całej Europy Środkowej. W jego żyłach płynęła duma Luksemburczyków, a w sercu tliły się żądza chwały. Tym razem chciał sięgnąć po Kraków, stolicę Kazimierza Wielkiego. Wszystko zaczęło się kilka miesięcy wcześniej. W marcu jego syn, młody Karol, ten sam, który później zostanie cesarzem rzymskim, trafił do polskiej niewoli. Choć zdołał się z niej wyrwać, dla Luksemburczyków było to upokorzenie. Honor wymagał zemsty. Kazimierz Wielki, król Polski, też nie był bez winy. Zawarł sojusz z księciem świdnickim Bolkiem II Małym, jedynym piastem na Śląsku, który nie ugiął się przed czeską dominacją. To wystarczyło, by Jan Luksemburski postanowił rozprawić się z Bolkiem i z Kazimierzem. Ruszył na Małopolskę. Dwunasty lipca 1345 roku. Wzgórza i pola wokół Krakowa wypełniły się namiotami, chorągwiami i bronią błyszczącą w słońcu. Obóz czeski stanął u bramy miasta. Na jego czele stary, ślepy król, który nie widział murów, ale czuł ich obecność. Wiedział, że jeśli zdobędzie Kraków, uderzy w samo serce Polski. Kraków jednak nie był bezbronny. To stolica, miasto o murach wysokich, basztach i bramach. Kazimierz zadbał wcześniej, by twierdza była gotowa na próbę ognia. Wewnątrz murów mieszkańcy gromadzili zapasy, kusznicy ustawiali się na blankach, rycerze gotowali się do walki. Pierwsze pociski poleciały w stronę miasta. Kamienie z katapult uderzały w mury, ale Kraków stał niewzruszony. Z blanków spadały na Czechów bełty, rozgrzany olej, głazy. Każdy dzień przynosił kolejny szturm i kolejne odpierane ataki. Wyobraźcie sobie to napięcie. W nocy w mieście gaszono pożary wzniecane przez płonące pociski. Modlono się w kościołach, ale też pracowano bez wytchnienia, by naprawić wyrwy w murach. W dzień huk, wrzask, trzask oręża. Dzieci kryły się w piwnicach, starcy modlili, kobiety nosiły wodę i kamienie dla obrońców. To była walka całego miasta.
Poza murami Polacy także nie byli wierni. Rycerze Kazimierza Wielkiego atakowali podjazdy czeskie, odcinali im dostawy. Dochodziły też wieści, że król Węgier Ludwik Andegaweński szykuje się, by wkroczyć do Małopolski z pomocą Polakom. Jan Luksemburski, choć pełen determinacji, wiedział, że czas nie działa na jego korzyść. Każdy dzień oblężenia oznaczał rosnące ryzyko okrążenia i klęski. Oblężenie trwało 8 dni. 8 dni huków, strzałów, wrzasku i modlitw. Kraków nie padł. Pod Lelowem wojska polskie rozgromiło oddziały czeskie dowodzone przez Karola Luksemburskiego, który próbował zdobyć łupy podczas oblężenia Krakowa. To zwycięstwo okazało się decydującym ciosem, zmuszając Jana Luksemburskiego do przerwania oblężenia stolicy. 19 lipca czeskie wojska podniosły obóz i odeszły. Stolica Polski ocalała. Nie był to koniec wojny, ta potrwa jeszcze 3 lata i zakończy się pokojem w Namysłowie w 1348 roku. Ale dla Krakowa było to zwycięstwo symboliczne. Mieszkańcy stolicy udowodnili, że potrafią się bronić. Kazimierz Wielki pokazał, że jego państwo jest coraz silniejsze, a Jan Luksemburski musiał pogodzić się z porażką. Był to jeden z ostatnich jego wielkich czynów. Rok później zginął w słynnej bitwie pod Crécy we Francji. Walczył jak rycerz, choć już nic nie widział. Przywiązany powrotem do rycerza, machał mieczem, szukając w ciemności Anglików. Oblężenie Krakowa w 1345 roku weszło do historii Polski jako dowód, że Polska pod rządami Kazimierza Wielkiego nie była już państwem słabym i bezbronnym. Był to moment, w którym stolica przeszła próbę ognia i wyszła z niej zwycięsko. Dla mieszkańców był to czas strachu, ale i dumy. Dla króla test jego polityki i budowy obrony. A dla Jana Luksemburskiego gorzka lekcja, że nie każdy mur da się skruszyć. Kraków ocalał i aż do końca XV wieku nie zaznał już podobnego zagrożenia. 8 dni wystarczyło, by miasto udowodniło swoją siłę. 8 dni, które mogły zmienić los Polski, a zamiast tego umocniły ją. Podzielcie się swoimi opiniami w komentarzach. Już w następnym odcinku wrócimy do epoki, w której historia kształtowała się ostrzem miecza i w blasku płonących ogni. Zachęcam też do wsparcia mojej pracy. Każda postawiona kawa to dla mnie dodatkowa motywacja. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.